Cześć! W tym tygodniu postanowiliśmy poruszyć kwestie pozytywnych oraz szkodliwych wartości, które pokazuje nam kultura masowa. Na naszym profilu na Facebooku i Instagramie możecie przeczytać o postępie, jaki nastąpił w sposobie przedstawiania roli kobiet w filmach animowanych. Znajdziecie również tam listę filmów oraz piosenek, które są bardzo feministyczne i ukazują postęp, jaki nastąpił w branży filmowej oraz muzycznej. Dzisiaj jednak chcielibyśmy poszerzyć ten temat o jeden bardzo ważny aspekt, a mianowicie jak kultura masowa może negatywnie wpłynąć na postrzeganie prawidłowej relacji. Jak podaje amerykański serwis Newsweek, 365 dni było najczęściej oglądanym filmem na platformie Netflix. W liście zostały pominięte filmy animowane. Jednak nawet biorąc je pod uwagę, to według amerykańskiego serwisu Forbes polska produkcja erotyczna była trzecią najczęściej oglądaną. A o czym jest film 365 dni? Owy film przedstawia historię Laury, która zostaje uprowadzona przez włoskiego mafiozę Massimo. Mężczyzna daje jej 365 dni na podjęcie decyzji. Jeżeli się w nim nie zakocha, to puści ją wolno, a jak się w nim zakocha, to będą żyli długo i szczęśliwie. Kobieta zakochuje się w nim. Nie ma w tym jednak nic dziwnego. Jest to stan doskonale znany już od dawna. W psychologii nazywany syndromem sztokholmskim. Niebieska linia, czyli pogotowie ratunkowe dla ofiar przemocy w rodzinie, informuje, że elementy syndromu sztokholmskiego można często dostrzec w toksycznych związkach partnerskich bądź małżeńskich. Film ukazuje jako coś normalnego, że partnerowi zdarza się być agresywnym względem drugiego partnera. Co z tego, że Massimo wyrzuca Laurę za burtę, skoro zaraz ją ratuje? Jak podaje Organizacja Narodów Zjednoczonych, aż 1/3 kobiet doświadczyła przemocy fizycznej lub seksualnej. Oprawcą najczęściej był mąż lub partner. 365 dni jest dostępny dla każdego na jednej z najpopularniejszych platform dystrybuujących filmy oraz seriale. Z łatwością może dotrzeć do widza, w tym młodszego, który jest bardzo podatny na sugestie. Film został nominowany do takich antynagród jak Węże czy Złote Maliny w kategorii Najgorszy film 2020 roku. Pomimo sporej krytyki wokół produkcji, 365 dni wciąż znajduje swoich fanów, którzy bronią szkodliwych wzorców przedstawionych w filmie. Przemoc nie jest objawem miłości, a oprawcy nie powinno się romantyzować. Jeżeli jesteś ofiarą przemocy lub znasz ofiary przemocy, poniżej znajdziesz link z zaleceniami Rzecznika Praw Obywatelskich, co robić w takiej sytuacji oraz z numerami telefonów, pod którymi uzyskasz wsparcie. Jak zawsze zachęcamy do zapoznania się z linkami podanymi w opisie w celu dowiedzenia się więcej na ten temat. Zachęcamy również do polubienia tego filmiku oraz udostępnienia go na swoich mediach społecznościowych. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na temat sytuacji społecznej kobiet, zachęcamy Was do obserwowania nas na naszych mediach społecznościowych. Wszystkie linki znajdziecie w opisie filmu. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w naszym następnym filmie.